Internet właśnie wypromował faceta, który mężczyzn nieudaczników zamienia w morderców kobiet. I owszem, pani Ewa Lalik, autorka tego artykułu na spidersweb.pl, ma na myśli Jordana Petersona, profesora psychologii walczącego z poprawnością polityczną oraz krytykującego kolektywizm zarówno prawicowy, jak i lewicowy. Najwidoczniej zamienia on nieudolnych mężczyzn w morderców kobiet. Okej, przejrzyjmy ten tekst. Być może rzeczywiście jest to słuszny zarzut i rzeczowa krytyka. A zatem pisze ona. Niesamowicie wkurza mnie to, że Jordan Peterson, psycholog kliniczny z Kanady, skradł umysły dziesiątek tysięcy młodych ludzi, w przeważającej większości mężczyzn, którzy nie do końca odnajdują się w świecie. Peterson od 2 lat buduje swoją karierę na wmawianiu im, że muszą brać odpowiedzialność za siebie, jednocześnie obwiniając świat, przeżarty feminizmem i neomarksistowskim postmodernizmem, za te problemy właśnie. Okej. Po pierwsze mam wrażenie, że w tym zdaniu brakuje kilku słów, bo nie jest sprecyzowane, o jakie problemy chodzi. A po drugie, to chyba nie jest prawda. Przecież jeden z rozdziałów w jego książce dosłownie nazywa się „Doprowadź własny dom do idealnego porządku, zanim zaczniesz krytykować świat”. Pisze on w nim, żeby w pierwszej kolejności skupić się na porządku we własnym życiu, a nie obwiniać całego świata za swoje problemy. Zresztą to jest przecież jedno z jego głównych przesłań. W swoich wykładach mówi on ludziom, żeby najpierw sprawdzili, jak sami sobie szkodzą, a nie krytykowali całego społeczeństwa. Dlatego nie do końca wiem, skąd autorka wzięła ten pomysł. Ale kontynuujmy, bo po chwili przechodzi ona do głównego zarzutu. Jedna rzecz z ostatniego profilu w New York Timesie sprawiła jednak, że od kilku dni gotuje się we mnie krew. Miesiąc temu w Toronto 25-letni Alec Minassian wjechał na chodnik i zabił 10 osób. Okazuje się, że Minassian był incelem. W innym artykule autorka wyjaśnia, kim są incele. W ogromnym skrócie są to mężczyźni niezdolni do zdobycia partnerki, przez co niejako zmuszeni do życia w celibacie. Tuż przed atakiem napisał na Facebooku o rebelii inceli, wychwalał Eliota Rogera i był podobno niesamowicie niezręczny i nie trzymał się za bardzo z ludźmi. Podobno obawiał się kobiet. Co o Minassianie powiedział zapytany Jordan Peterson? Zacytuję. Ponieważ kobiety go odrzucały, Alec Minassian był wściekły na Boga. I zgadza się, Peterson wielokrotnie studiował psychologię takich morderców i sprawców masakr w szkołach, jak na przykład w Columbine. Okazuje się, że często mają oni element wspólny w postaci narastającej urazy do całego świata, spowodowanej zwykle czymś, co postrzegają jako swoją krzywdę. Dochodzą oni często do wniosku, że świat, społeczeństwo czy w ogóle ludzie są tak źli, że nie zasługują na to, żeby istnieć, po czym zaczynają czynić kroki w tym właśnie kierunku. Archetypicznie przedstawiane jest to właśnie jako gniew przeciw Bogu, czyli niejako przeciw samej rzeczywistości i temu, jakie prawa nią rządzą. Peterson dalej komentuje. Lekarstwem na to jest przymus monogamii. To właśnie dlatego monogamia istnieje. Dalej mówi, że ponieważ kobiety chcą u mężczyzn statusu, to reszta mężczyzn, która tego statusu nie posiada, nie ma szans na zdobycie kobiety, na seks i związek. Być może nie jest to najlepszy dobór słów, ale w innym tekście doprecyzowuje on, że nie chodzi mu oczywiście o fizyczny czy prawny przymus monogami, ale o normy społeczne takie jak dziś funkcjonują u nas. Ponieważ jeśli będziesz się spotykał z 3 kobietami naraz, to nawet jeśli jakimś cudem im to nie będzie przeszkadzało, to będzie to przeszkadzało twojej rodzinie, znajomym i sąsiadom. I oczywiście nie będą oni w stanie wyjaśnić, dlaczego im to przeszkadza, poza ogólnikowym, bo tak się nie robi, ale jest to jak najbardziej uzasadnione. Bo liczne badania wykazują, że mężczyźni w społeczeństwach poligamicznych rzeczywiście są bardziej agresywni. Jest to ciekawy, ale też trochę skomplikowany temat i zrobię o tym osobny odcinek. Dalej czytamy. W swoich wypowiedziach Peterson twierdzi, że męskość kojarzona jest z porządkiem, a kobiecość z chaosem, że społeczeństwo opiera się na uniwersalnych narracjach starych jak mity, na hierarchiach, które powinny być nienaruszalne. Ponownie, to nie jest prawda. Peterson wielokrotnie podkreślał, np. w swojej rozmowie z Joe Roganem, że tradycja i struktury społeczne muszą być otwarte na aktualizację, bo jeśli nie będą się zmieniać, to z czasem staną się zbyt sztywne i ograniczające. I dalej. Tysiącami słów Peterson wyjaśnia, że mężczyzna jest bardziej kompetentny i dlatego kobiety powinny się podporządkować. A trochę niżej możemy też przeczytać, Jordan Peterson nie mówi nic nowego, powtarza dobrze znaną wszystkim narrację o niższości kobiet. I ponownie, nie mam bladego pojęcia, skąd taki pomysł. Zauważanie różnic między kobietami a mężczyznami, które ewidentnie istnieją, przecież wcale nie oznacza wartościowania jednych lub drugich. Do tego Peterson wielokrotnie podkreślał, że wszyscy powinniśmy być za równością szans
i zauważał, że społeczeństwa, które na przykład na rynku pracy zapewniają równe szanse kobietom i mężczyznom, są bardziej wydajne ekonomicznie. Więcej w tym temacie można zobaczyć chociażby w jego wywiadzie z Cathy Newman. Umiejętność medialnego przykucia uwagi i masy ludzi, które nie odnajdują się w nowoczesnym świecie, przynosi mu popularność. 12 Rules for Life to nie praca naukowa, to książka samopomocowa. Zgadza się, jego książka to nie jest praca naukowa. Przecież jest skierowana do powszechnego odbiorcy, a nie do katedry psychologii. Dlatego jest bestsellerem. Gdyby to była praca naukowa, to przeczytałoby ją ze 100 osób. Dlatego nie do końca wiem, na czym polega ten zarzut. Jest ona pełna truizmów, błędów i nadinterpretacji, jak choćby dawanie przykładu homarów na naturalnie występujące w przyrodzie hierarchie i podział między męskimi i żeńskimi rolami. Owszem, ten przykład pokazuje, że nawet wśród homarów naturalnie występuje hierarchia społeczna. To znaczy, że sama idea hierarchii społecznej nie jest wymysłem naszej kultury czy norm społecznych, a czymś występującym naturalnie również u zwierząt. I to nawet tak prymitywnych jak homary. Więc na czym polega tu nadinterpretacja? Dodatkowo nie widziałem nigdzie, aby Peterson podawał homary jako przykład podziału na męskie i żeńskie role społeczne. Nie wiem, czy homary mają taki podział, natomiast mają go szympansy, lwy, wilki i wiele innych zwierząt. Także również i tu istnienie czegoś takiego nie jest konstruktem społecznym, a występuje naturalnie. I co ważne, zarówno w przypadku hierarchii, jak i podziału ról społecznych, Peterson podkreśla, że nie twierdzi, że jest to dobre, czy że powinno tak być. Zauważa jedynie, że tak jest. Tak czy inaczej, artykuł kończy się następująco. Korzeniem jest ta sama frustracja z utraty domyślnej pozycji władzy i to samo obwinianie tajemniczego neomarksistowskiego postmodernizmu. Te pojęcia są sprzeczne ze sobą, ale przecież to nic, czym warto byłoby się przejmować. Zgadza się, neomarksizm i postmodernizm powinny się nawzajem wykluczać. Co niestety nie zmienia faktu, że ogrom ludzi postulujących marksistowską inżynierię społeczną przedstawia siebie jako postmodernistów. Peterson zaznaczał to na przykład w swoim wykładzie dla Idea City, wytykając, że jest to sprzeczność, ale wyznawcom tych ideologii to najwidoczniej nie przeszkadza. I dalej. Nie dziwi mnie więc, że Peterson tłumaczy incela mordercę i nawołuje do przymusowej monogami. To dokładnie te same pojęcia, które miesiące temu znajdowałam na forach inceli. To samo pragnienie podporządkowania kobiet, władzy nad naszą seksualnością i przekonanie o tym, że my kobiety jesteśmy zobligowane rozkładać nogi przed nienawidzącymi nas przegrańcami. Dzięki internecie za wypromowanie takiego intelektualisty. Bardzo się cieszę, że ktoś broni ideologii morderców nienawidzących kobiet. Gdzie Peterson broni albo tłumaczył mordercę? Bo wyjaśnienie, jak morderca myśli, to w żaden sposób nie to samo, co tłumaczenie go. Natomiast reszty tego akapitu, a mianowicie oskarżania o pragnienie podporządkowania kobiet, władzy nad naszą seksualnością i przekonanie, że my kobiety jesteśmy zobligowane rozkładać nogi przed nienawidzącymi nas przegrańcami, pozwolę sobie nie skomentować. I zaznaczam, że nie przytoczyłem tu całości artykułu, więc jak najbardziej zachęcam do przeczytania go osobiście. Link do niego, tak samo jak do wszystkich przytaczanych wykładów Petersona, jest w opisie filmu. Natomiast odnoszę wrażenie, i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że pani Ewa Lalik pisała ten artykuł będąc nieco poddenerwowaną. Oraz, że opinie na temat poglądów Petersona czerpała nie z jego wypowiedzi, a raczej z czyichś opinii na jego temat. I to nie jest tak, że Petersona nie ma za co krytykować. Wręcz przeciwnie, sporo punktów jego filozofii jest co najmniej dyskusyjna i nie brakuje momentów, gdzie warto wytknąć mu błąd. Natomiast robienie tego poprzez przekłamywanie jego opinii i oskarżanie go o coś, czego nie zrobił, po prostu nie jest zbyt skuteczne, jak mieliśmy okazję już się kiedyś przekonać. Jednak być może się mylę. Być może pani Ewa dokładnie wysłuchała wykładów Petersona i naprawdę uważa, że płynie z nich taka właśnie treść. Jeśli tak, to z wielką chęcią zaprosiłbym ją do rozmowy na naszym kanale. Dlatego, jeśli ktoś ze Spidersweb zobaczy ten film, to zachęcam do przekazania pani Ewie mojego zaproszenia. Jeśli naprawdę uważa ona Petersona za szkodliwego i chciałaby przedstawić jakąś bardziej szczegółową krytykę, to z radością o tym porozmawiam i jestem pewien, że znajdą się ludzie chętni to obejrzeć. Jeśli podobał się wam ten odcinek, to zobaczcie również inne nasze filmy. Zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.